Rok 2025 to jest rok wyjątkowy dla Muzeum Fryderyka Chopina i dla Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, ponieważ realizujemy w końcu wystawy, na które długo pracowaliśmy, szukając kontaktu i współpracy z partnerami francuskimi. W Warszawie prezentujemy fantastyczną wystawę pokazującą zbiory Muzeum Życia Romantycznego z Paryża, a tutaj w Żelazowej Woli jeszcze niedawno prezentowaliśmy fotografię francuskiej artystki Flor. Był to taki pierwszy etap właśnie współpracy z francuskim Centrum Dziedzictwa Narodowego, a dziś mamy już drugą wystawę lalek scenicznych również z Noą. Możemy na pewno powiedzieć, że ten teatr w Noą, tam w zasadzie były dwa teatry. Był teatr towarzyski, właśnie w którym brali udział żywi aktorzy i zarówno ten teatr lalkowy, czyli z tymi drewnianymi aktorami, to były takie teatry, które w swoim założeniu miały być teatrami amatorskimi, domowymi. One miały służyć tak naprawdę takiemu miłemu sposobowi spędzenia czasu. Tutaj też wielką rolę dla stworzenia tego teatru odegrał sam Fryderyk Chopin, który, jak wiemy, oczarowywał swoimi muzycznymi improwizacjami. I te jego muzyczne improwizacje tak naprawdę zachęciły tych gości i domowników No do tego, żeby podjąć takie improwizacje teatralne. Tak to też opisuje sama Georges Sand, która właśnie wspomina o tym, że Fryderyk Chopin przekazał im iskrę, czyli możemy to rozumieć jako taką inspirację. I potem wszyscy tam zebrani postanowili tą iskrę za wszelką cenę zachować. Je crois que la spécificité de ce projet, c'est de montrer à quel point Georges Sand s'intéressait à tout. Elle était curieuse, elle avait aussi du talent, elle avait une vraie volonté et elle souhaitait réunir aussi des gens autour d'un projet. Et je pense qu'à travers ce projet-là, on le voit beaucoup parce que c'était avant tout un projet familial et pas seulement. Mais c'est un côté qu'on ne soupçonne peut-être pas chez Georges Sand parce qu'elle incarne cette femme au XIXe siècle qui s'impose dans une société masculine avec cette écriture très prolifique, avec aussi des textes très engagés. Avec une attitude, une posture dans la société. Et on a peut-être sans doute du mal à se l'imaginer autour d'une table, en train de faire de la couture, en train d'imaginer ces petits personnages et de leur donner vie. Donc bien sûr, les premières marionnettes sont beaucoup plus simples que celles que l'on peut voir à la fin de sa carrière, finalement, à la fin de sa carrière de marionnettiste. On a effectivement, donc, comme vous l'avez vu, des marionnettes à gaine. Donc c'est une typologie de marionnette particulière où le marionnettiste chausse la marionnette donc, avec la main et avec l'index, le pouce, il manipule la marionnette. Donc ces marionnettes sont particulièrement intéressantes par rapport à leur visage, on en a parlé. Donc ce sont des visages très expressifs, effectivement, parfois qui tournent à la caricature. Mais ça, c'est vraiment toute la subtilité et le génie de Maurice Sand, d'aller vers la caricature sur des personnages où il y a un brin de satirisme, enfin il y a une critique finalement de la société. Donc c'est un très fin observateur de l'humain finalement, et en cela il s'inscrit parfaitement dans la création artistique du XIXe siècle. C'est un élève de l'atelier d'Eugène Delacroix, c'est un dessinateur infatigable, c'est un peintre. Donc toute cette formation qu'il a reçue va lui permettre de se traduire dans la sculpture des têtes de marionnettes. Donc c'est du bois de tilleul qu'il sculpte de manière directe, et ensuite les visages sont peints, et pour donner plus d'expression aux figures, les yeux sont travaillés soit avec des clous vernis, soit avec des yeux en verre, selon donc les personnages.
Teatr Maurice'a Sanda, jakkolwiek było to przedsięwzięcie miniaturowe, teatr miniaturowy, to myślę, że można w nim odnaleźć bardzo wiele elementów typowych dla teatru romantycznego. Właśnie ten rozmach, łączenie gatunków, mieszanie też stylów, elementów tragicznych z elementami satyrycznymi. Przykładem jest sztuka, której poświęcamy wiele miejsca w obrębie wystawy, zatytułowana Balandar aux Enfers, czyli Balandar w zaświatach. Balandar to alter ego Maurice'a Sanda, lalka, która przypominała go z wyglądu. Tak ją zaplanował, tak ją wykonał. Lalka, która pełniła rolę konferencjera w teatrze, impresaria całej trupy drewnianych aktorów, dyrektora artystycznego. Wyróżniłyśmy tę sztukę w obrębie przestrzeni wystawy. Postacie są ukazane razem, tworząc taką zaimprowizowaną scenkę. W oknie sceny pojawiają się właśnie z jednej strony sędziowie Hadesu, 3 parki, a jednocześnie diabeł, taki zupełnie na modłę naszych diabłów występujących w jasełkach. Formalnie wystawa, przez to, że jest wystawą o teatrze, jest podzielona na scenę, widownię, zascenię. Po stronie widza postawiliśmy lalki, to co widz widziałby normalnie na scenie. Bardzo świadomy jest ten gest otoczenia widza, którego wsadzamy na ławce, przed oknem scenicznym z wszystkich stron lalkami. Jest to takie mrugnięcie okiem, że te duszki zostają z nami. Po spektaklu też, prawda? Zostają w naszej wyobraźni, podświadomości, w doświadczeniu widza. Na widowni otaczamy lalkami naszego widza. Nie tylko za oknem scenicznym jest ta sytuacja. Mamy kotary, ten marmurkowy zielony jest także linkiem doną. I przez kulisy, przez szmatki przechodzimy na zascenie, w którym mamy rekonstrukcję teatru, jak on działał na podejście. Mamy rekwizyty, kostiumy, narzędzia i pokazujemy też w taki szufladkowy, gablotkowy sposób całe to zaplecze. Szanowni Państwo, dzień dobry. Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Good afternoon, ladies and gentlemen. Miło mi powitać Państwa na wernisażu wystawy. Ja nawet nie powiem tytułu, wszystko oddam w ręce kustosza Muzeum Fryderyka Chopina, doktora Seweryna Kutra. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło przywitać Państwa. Otwieramy wystawę pod tytułem Teatr zapięty na ostatni guzik, lalki sceniczne z Noailles. Wystawa daje nam niepowtarzalną okazję, żeby poznać świat artystyczny Georges Sand i syna Maurice'a. Świat ich pasji, ich wiedzy i ich zdolności niesamowitych, bo rzeczywiście na tej wystawie doceniamy obie te postaci za ich wielowymiarowość. Je trouve toujours intéressant de voir les collections dans un autre lieu. C'est le regard des hôtes, finalement, qui apporte vraiment une richesse supplémentaire avec tous les codes que vous avez, avec nos codes. Et en fait, voilà, c'est un véritable dialogue sur nos sensibilités, de comment on voit les choses, comment... de par l'histoire aussi de tous ces objets, on arrive à les mettre en évidence et à évoquer une époque, pourtant dans un autre lieu, surtout un lieu aussi magique finalement que Gélagio à Vol. Hein, ouais, c'est très fort d'avoir surtout cette présence de Georges Sand, de Maurice, des gens avec qui Chopin était extrêmement proche. De le voir incarné ici en fait. La scénographie est très intéressante parce que d'avoir voulu aller justement sur le bois, quelque chose de très sain en fait, c'est très en phase avec ce qui s'est développé, ce qui a été créé à Nohant pour le théâtre de marionnettes.